Siemanko ziomeczki, witam was wszystkich. Wyczaiłem dobry sorcik CBD 72%. Wyobrażacie sobie, za 2 dyszki kup teraz. Jesteś normalny? Masz na to badania? Nie masz. Tutaj masz dobry sorcik. 10% CBD. Jaraj to. Jaraj to. Najlepsze zioło w mieście, w państwie. Mikołaj, czy wiesz, jaki można susz kupić na portalach aukcyjnych, bądź nawet na sklepach, albo tych naszych ogłoszeniach lokalnych? To jest właśnie bardzo ciekawe. Z tego względu, że coraz częściej spotykam się z chwytami marketingowymi, które stosują tacy sprzedawcy. Na przykład takim popularnym chwytem, który widziałem, jest napisanie, że susz konopny zawiera na przykład poniżej 15% CBD. I to nie jest tak naprawdę kłamstwo, no nie jest to też prawda, bo poniżej 15% to może być nawet 1%, nie? Także coś takiego już widziałem. Czyli w zasadzie nie wiemy, jaki mamy procent. Jest napisane, że jest poniżej 15%, czyli sprzedający zakłada sobie tak zwany dupochron, że nie skłamał, jaka jest ilość, ale też nie powiedział, jaką mamy rzeczywiście ilość, czyli nie wiemy, z jaką ilością kupujemy susz CBD. Nie, tak naprawdę nie. Aczkolwiek tutaj można częściowo zrozumieć tych sprzedawców, bo wiadomo, że to jest roślina. Ten procent CBD może się różnić w zależności od danego zbioru. Widziałem firmy, które piszą na przykład, że ich kwiaty zawierają od 4 do 12% CBD, ale moim zdaniem coś takiego nie powinno mieć miejsca. Tutaj jeśli kwiat zawiera od 4 do 12, to moim zdaniem taka firma, jeśli ma takie wahania tego CBD przy uprawie, to powinna robić po prostu więcej badań. Jeśli zbiór jest kolejny, powinna robić kolejne badania, no bo jakby rozumiem też, że przy szczycie będzie wiadomo wyższy procent tego CBD. Im niżej gleby, wiadomo, im mniej słońca, będzie mniejszy procent tego CBD. No ale oni to powinni też de facto podzielić sobie to na przykład jakoś na partie, a nie też pisać, że zawiera poniżej 15%. Jednak jestem pewien, że te firmy, które piszą, że na przykład zawiera poniżej 20% albo poniżej 15%, to jest typowo marketingowy trik. To nie jest odniesienie się do zbioru. Tak, bo przeczytamy, że jest poniżej 15%, to nam zostaje w myśli, no to może te 10 do 15%, no to na pewno 12% będziemy mieli tego CBD. Dobra, kup teraz, leci. Przyjeżdża, waporyzujemy się takim suszem CBD i w zasadzie nie odczuwamy żadnych efektów. A przy stosowaniu waporyzacji w zasadzie od razu odczuwalne mamy efekty, zwłaszcza tym suszem, który jest dostępny u nas. Nawet z firmami zagranicznymi pytałem, jakby dlaczego na ich stronie jest na przykład napisane, że ich susz zawiera poniżej 15% CBD, a w badaniach jest napisane, że on zawiera 10%. No oni mi odpisali szczerze, że to jest po prostu chwyt marketingowy i że klient tak czy tak zapytałby o badania, których zresztą na stronie nie było. Także trzeba sobie samemu napisać. To można sobie odpowiedzieć na pytanie, ile osób będzie chętne, żeby napisać o te badania i upewnić się, ile ten susz ma CBD. Przede wszystkim, nie? Tak, myślę, że warto o te badania pytać. Jest to po prostu bardzo ważne. Dobrze chyba wiedzieć, skoro macie możliwość, skoro jest to legalne i skoro macie możliwość zapytać o takie badania, to dlaczego tego nie robić? No, korzystajcie z tego, że to jest legalne. No. Dopytujcie, bo mamy bardzo małe regulacje jeszcze w tym kierunku, a regulacje się zaczną. To wy musicie to też wymusić na sprzedawcach, że kurczę, jeśli nie masz badań, ty tego nie możesz sprzedawać. To zdarza się, że ktoś to kontroluje, ale to też jeszcze nie jest tak rygorystyczne na tym rynku, a powinno być, biorąc pod uwagę to, co się zaczyna dziać. Tak, no to są już patologie po prostu. Patologie w suszu konopnym CBD już zaczynamy mieć, bo sprzedający chwycili hype po prostu na to i na ten wielki boom konopny, który teraz się odbywa. Tak, firm przybywa i przybywać będzie też tego Zyski mniej badanego suszu. Tak, dokładnie. Porozmawiajmy jeszcze o takich chwytach marketingowych sprzedawców bardzo często raczej spotykanych na naszym popularnym portalu aukcyjnym. No powiedz Łukasz może o
kwiatach 100% CBD. No, szukałem sobie CBD, żeby zakupić parę i przetestować do testów i widziałem taką aukcję, gdzie było napisane 100% CBD. Jak to możliwe? Przecież to jest w zasadzie niemożliwe, żeby uzyskać 100% CBD z kwiatu konopnego. Wchodzę na tą aukcję, czytam i ostatecznie nie każdy jest w stanie wyłapać ten chwyt marketingowy i ten szyk przestawny w opisie aukcji, bo liczyło się to, że to jest 100% konopia. Tak? Tak, a nie 100% CBD. 100% konopia CBD, a nie 100% CBD. Też na to zwróćcie uwagę, bo nie dostaniecie na rynku 100% konopi CBD, tylko 100% konopie, na pewno, no bo konopia no czymś innym nie może być, tak? Także ten chwyt też był bardzo zabawny. To był taki połowiczny chwyt tak naprawdę, z tego względu, że no w tytule było napisane, można było domniemać, że to jest jakaś pomyłka, bo było napisane, że to są kwiaty konopi 100%, a w opisie już było napisane. Jak to pytacie, jak to jest możliwe, że kwiaty mają 100% CBD? Jak? W Polsce wszystko jest możliwe! Tak wyglądał właśnie ten opis i tu już można było się domyślać, że zarówno tytuł, jak i opis były celowo napisane i celowo wprowadzały w błąd. Bo to nie było nic innego jak wprowadzenie w Tak, błąd. wprowadzenie w błąd kupującego. Już raczej nie był chwyt marketingowy. I ostatecznie, jeżeli kupujący będzie na tyle bystry, jak dostanie paczkę i przeczyta na etykiecie, miejmy nadzieję, że na etykiecie będzie uwzględnione i dostanie badania, no to będzie wtedy wiedział, ile rzeczywiście kupił tego CBD. Ale dopiero po zakupie. Właśnie, co jest ciekawe, na tej aukcji nie było nawet żadnych badań tego kwiatu. Nie było też napisane były zdjęcia opakowania. Na opakowaniu było napisane to samo, czyli 100% kwiaty konopi. Kwiaty konopi CBD. Jeszcze żeby jakoś przemycić to 100% i to CBD. Natomiast na opakowaniu nie było żadnych informacji, ile ta odmiana zawiera procent CBD, jaka to jest odmiana, nie było żadnych badań. Tutaj kompletnie nic nie było i tutaj bardzo chciałbym się doczepić do wszystkich tych aukcji na tym popularnym portalu. I nie tylko, do naprawdę wszystkich. Może nie wszystkich, ale tych, które mają tam wiadomo te 15% CBD i wyżej. Bardzo często jak wchodzisz na te aukcje, nie ma absolutnie żadnych badań. I tutaj po prostu zwracajcie uwagę, kto wystawia tą aukcję. Czy to jest Janusz, który sprzedaje z garażu, czy to jest firma, którą jednak jakieś prawa obowiązują i regulacje. Dokładnie, bo naprawdę na co drugą aukcję, którą wszedłem, nawet zdarzało się, że pod rząd kilka, na które wchodziłem, to żadna nie miała badań na aukcji. No co to jest? Nawet ani producenta, ani sprzedawcy, no żadnych badań absolutnie. I tutaj no nawet brak zdjęcia opakowania, już nawet na tym opakowaniu będzie napisane. Nie ma zdjęć, co fizycznie też kupujemy. Dokładnie. Nie ma zdjęć tych topków, tych kwiatów, które kupujemy. Są jakieś z internetu często albo od stokowe hurtowni. Tak, stokowe z zdjęcia. hurtowni i potem dostajemy całkiem co innego. Ale to najbardziej to myślę, że boli właśnie to, że co innego jest na przykład napisane na opakowaniu, a co innego wychodzi w badaniach, nie? Że masz te 20%, a potem się okazuje, że to jest 2%, a nie 20%. Bo a sami nie będziemy wysyłali przecież do badań 1 gram, gdzie do badań jest potrzebne 50 gram. Tak, 50, do jednego badania. Dokładnie. 50 gram jest potrzebny, żeby przebadać. To jest próbka do badań, także no nie wiem, czy ktoś będzie chciał zamówić sobie suszu za 1000 zł, żeby wysłać to do badań i zapłacić kolejne 500 zł za badania. Dokładnie, tylko po to, żeby sprawdzić sprzedawcę, nie? Tutaj się powinno oczekiwać jednak od sprzedawcy, że to on będzie uczciwy, a nie, że my go będziemy jeszcze musieli sprawdzać. Zastanawialiśmy się tutaj z Mikołajem, czy może odpalić tutaj i na żywo powiedzieć, jakie niepożądane efekty uboczne mogą być przy waporyzacji, przy stosowaniu fejkowego zioła CBD. Fejkowego, no po prostu podrabianego, syntetyzowanego. No, są to kwiaty, ale są tak syntetyzowane, że działania są więcej, możemy mieć działań niepożądanych, aniżeli tych pożądanych, które chcemy mieć stosując konopie CBD i nie odważymy się, bo ja się po tym dość źle czułem.
Dla mnie to aromatyzowane ziółko to już nie jest dla mnie ziółko, to już jest dla mnie syntetyk. Mimo że to jest tylko aromatyzowane, to ja absolutnie nie mam ochoty tego tykać. Gdybym chciał się nawciągać samej wiśni, to bym sobie kupił aromat i bym się wiśni nawciągał. Powiedzmy może, jakie mogą być efekty uboczne inhalacji takimi podrabianymi kwiatami, takimi, które mają właśnie zawyżane chemicznie to CBD, takie, które są aromatyzowane i są dodawane jakieś aromaty spożywcze i inne rzeczy, co może się po czymś takim dziać. Ja miałem, na pewno mnie głowa bolała bardzo, bo lubię sobie CBD, kiedy jestem samochodem, jadę, kiedy jestem w trasie, lubię sobie CBD zwaporyzować sobie, zrobić sesję, bo ona tak fajnie pobudza, tak rozjaśnia umysł, a tutaj mnie strasznie głowa na przykład bolała, a co w późniejszym efekcie przerodziło się to w nudności i w zasadzie byłem już niezdolny do prowadzenia samochodu, źle się czułem, ogólnie mówiąc, ale ja miałem ból głowy i nudności na swoim przykładzie. Co jeszcze może być? No myślę, że ból głowy jest w sumie takim najczęściej spotykanym efektem po waporyzacji takich aromatyzowanych ziółek, a tym bardziej tego syntetycznego CBD. Spotkałem się jeszcze z paranoją i osoby, które są raczej bardziej podatne na jakieś choroby serca, to bardzo często zdarza się mocno podwyższone ciśnienie krwi. Palpitacje. Co tak, dokładnie palpitacje. Co no niestety źle wpływa na taką osobę, bo zamiar, jakby efekty, których oczekiwaliśmy po tym CBD, miały być dokładnie odwrotne. Ten ból głowy miał zniknąć, to ciśnienie miało być zniżone, no jakby te wszystkie efekty niepożądane, no to miały zniknąć, a nie się pojawić. Także zwracajcie uwagę, co kupujecie i zastanówcie się, czy jeśli ktoś sprzedaje kwiaty, które mają 30% CBD w tej samej cenie, które są u innego sprzedawcy 6% CBD, no to zastanówcie się, gdzie tutaj są oszczędności, bo to się znikąd nie bierze. To ten, który sprzedaje te kwiaty 6% CBD, to on tej ceny tak mocno nie zawyża. Tutaj absolutnie nie chodzi o to. To po prostu kiepska jakość. Możesz zrobić tak samo test, jak my robimy, pomiędzy naszym suszem, który jest naturalnym, z upraw ekologicznych, odpowiednio przygotowany, odpowiednio uprawiany, tak żeby był jak najniższy poziom THC, a niewysoki poziom CBD, chociaż patrząc na to, że to jest naturalnie i wszystko zrobione tak, jak należy być, zgodnie ze sztuką uprawy konopi na CBD, to w zasadzie jest wysoki, bo w Black Widow mamy 11% aż. 10 do 11 tam 10 się do mniej 11 więcej waha. No oficjalnie podajemy te 10, żeby być spokojniejszym, natomiast niektóre topeczki mają też 11%. dziesiątkę, a 36 na przykład, no to Tak. Gdzieś tam widziałem, to był 36%, to był Bruce Banner chyba. Potem widziałem już, że ta firma zmniejszyła i zrobiła 25%, gdzie to jest i tak bardzo dużo. 25% w olejach, a w olejach ile masz? Olej to już wiadomo co No innego, tak, no, to jest całkowicie także... ekstraktacja, tak? Mamy wyekstraktowany poziom CBD, nie? No ale zastanówcie się, czy realnym jest dostać materiał, który był wyhodowany zgodnie z poszanowaniem prawa i miał 0,2% THC i do tego 25% CBD. Znajdźcie takie nasiona i wrzućcie w komentarzu nasiona, z których będziecie w stanie wyhodować coś takiego, i przy czym te nasiona oczywiście będą Cannabis Sativa L. Tak, Cannabis Sativa L, bo tylko Żadne hybrydy. do tego uprawa w Polsce jest dozwolona i w większości krajów Unii Europejskiej. Dokładnie. Kącik produktowy, część druga. Pozostając w temacie konopi, mamy bardzo fajne słodycze, które są wykonane oczywiście z konopi, bądź z dodatkiem konopi, konopnego oleju. Między innymi na gastro mogę Wam polecić takie fajne Cannabis Space Cake. Oczywiście są bez dodatku THC, także musicie się zadowolić samym smakiem konopi. Ciastka są dostępne w 4 różnych smakach. To jest smak haszu, smak czystej konopi, smak czekoladowy i kokosowy.
Przy czym te kokosowe ciastka to są po prostu kokosanki. Myślę, że w większości osób znane. Poza tym mamy też bardzo fajne żelki konopne o smaku cytrynowym. Cannabis gummy, gummy bears, czyli misie po prostu, misie konopne, żelki. One są bardzo fajne z tego względu, że czuć bardzo fajnie ten smak konopny, natomiast ogólnie żelki są też obtoczone w tym takim kwasku, który daje tej kwaśności całym słodkim żelkom. Mimo że fanem słodkości nie jestem, to te żelki są bardzo fajne przez to, że właśnie mają ten taki kwaśnawy posmak. Poza tym mamy masę lizaków konopnych zawierających prawdziwy olej konopny. Nie mylić tego z olejkiem CBD oczywiście, no bo wiadomo, cena rzędu 2 zł nie może zagwarantować tego, że w jednym lizaku będzie znajdować się CBD. Cena wiadomo musiała być wtedy dużo wyższa. Natomiast w nich też czuć subtelny smak konopi, co jest bardzo fajne. Ku mojemu zdziwieniu ten smak konopi bardzo fajnie czuć nawet w lizakach, które kosztują niemalże złotówkę czy 99 groszy. Czuć, że to są takie lizaki, można powiedzieć jabłkowo-konopne, bo czuć ten aromat właśnie jabłkowy. Jednakże ogólnie ten smak konopi jest bardzo dobrze wyczuwalny. Lufeczki z kulkami, szklanymi kulkami, antykometa, bardzo fajna. Daj. 10 zł. A jak fotkę na Insta wrzucę, to dasz? Daj. 15 zł. Daj. O, to nie. Kolejna część kąciku produktowego, czyli lufki z kulkami. Bardzo fajne, bardzo pomocne. Cybuchy tych lufek są dość spore. Można powiedzieć, że w porównaniu do zwykłej lufki ten cybuch jest takie dobre 3-4 razy większy. Także zmieści się tutaj bardzo dużo materiału. Poza tym mamy zwężenie antykometowe, które trzyma lufeczki w tym miejscu, gdzie się znajdują. Lufki mamy w wielu wariantach, kulki są w wielu wariantach kolorystycznych, jest niebieski, czerwony, żółty, zielony. Dodatkowo mamy też lufeczki Dilla. Myślę, że każdy kto zna Dilla wie co to jest, nie trzeba tłumaczyć. Poza tym bardzo przyjemnie się z nich pali, z tego względu, że mają zwężony, cienki ustnik. Mnie osobiście to się bardzo podoba, nie lubię okrągłych ustników.